No dobra, mieliśmy już tak, malowanie proszkowe, piaskowanie, galwanizację, ale to nie wszystkie sposoby pokrywania metali, jakie przyszły mi do głowy przy tym projekcie. Postanowiłem jeszcze wypróbować inną metodę, powłoki ceramicznej, do końca nie wiem. Podobno odporna na wysokie temperatury, można ją kłaść na różne materiały, ale za chwilę to sprawdzimy, bo pogadamy sobie z osobą, która specjalizuje się właśnie w tego typu ceramicznych powłokach. Witamy na kanale YouTube magazynu Classic Auto. Cześć, Cześć. to jest Jerzy, który zajmuje się właśnie nakładaniem powłok ceramicznych. Tak, sorry, pewnie może Cię nawet obraziłem, bo to jest takie duże uproszczenie. Ale przywiozłem Ci jakiś czas temu kilka elementów do celiki. Silnik, skrzynię biegów, oczywiście nie silnik, tylko blok silnika, skrzynię biegów i tak dalej. Troszkę się nazbierało. Parę takich różnych innych detali. No i jak tam? Skończone? Zrobione? Skończone, zrobione. Jeśli chodzi o, może tytułem wstępu, troszkę na temat samej technologii, na temat samych Ty mi powłok pokaż, jak to ceramicznych wygląda lepiej, a nie Ty będziesz mi opowiadał, Zapraszam. jak to jest zrobione. Ja chcę Zapraszam. zobaczyć, czy to jest ładnie. Ej, no ładnie jest. Tak, szybkim rzutem. Ładnie jest. Tu mamy dwa kolory, tak z rozpędu. No tak jak się umawialiśmy, czarny mat, nie? Tak. Na Tutaj większości. jeszcze dorzuciłem ewentualnie na przyszłość od siebie, żeby pokazać trzeci taki mocno popularny, bardzo fajny kolorek. Właśnie, bo tutaj jeszcze poprosiłem Ciebie o taki kolor, który, nie wiem, ma imitować albo aluminium, albo jakąś taką stal. No ale rozumiem, że jeżeli chodzi o kolory, no to mamy wybór z jakich kolorów? Znaczy pełna gama kolorów jest de facto na stronie producenta ceracode.com. Okej. Kolorów jest całe mnóstwo. Na ten moment to są setki. Ale to jest jakaś paleta RAL? Nie, czy coś to innego? jest paleta konkretnie tego producenta, który trochę pod motoryzację, trochę pod zastosowania gdzieś tam militarne, jako że no, same powłoki Ceracode wywodzą się z broni palnej, to też są kolory konkretnie zamawiane i wymyślane dla producentów broni palnej. Także ta paleta jest zupełnie niezwiązana z paletą RAL. Najlepiej tak naprawdę wybrać sobie po pełnej gamie, która jest na stronie. Jest dużo zdjęć przy każdym kolorze, są filmiki, jak to wygląda w różnym oświetleniu. A powiedz mi teraz tak, to wygląda w ogóle super, nie? Bo to praktycznie jak nowy element, a pamiętam, że wszystko było zalane olejem, zardzewiałe i tak dalej. Powiedz mi, jak samo przygotowanie do położenia tej powłoki wygląda? Ty to, nie wiem, jak to czyściłeś? Pierwszy podstawowy krok to jest odpowiednie wyczyszczenie z takich typowych zanieczyszczeń właśnie wspomnianych przez Ciebie olejów i takiego brudu. No niektóre z tych części to sam wiesz, wyglądały jakby tam gdzieś w bagnie leżały. W bagnie, no. Tak, w bagnie porośnięte krzakami jeszcze. Więc mamy na pewno wstępne czyszczenie, potem mamy odtłuszczanie, potem mamy piaskowanie i to musi być piaskowanie. Przy czym nie piaskowanie dowolnym ścierniwem, tak jak no, u nas jest przyjęte, że piaskowaniem nazywa się właściwie śrutowanie lub takie piaskowanie przemysłowe. Po piaskowaniu przemysłowym takie detale wyglądałyby bardzo źle i na pewno nie nadawały się do tego, żeby potem je pokazywać z bliska klientom, bo by miały dziury. Cały myk polega na odpowiednim doborze ścierniwa. Zresztą no, jedynym ścierniwie, które zaleca producent, powłok farb, jak zwał, tak zwał, i po prostu przeprowadzeniu tego procesu krok po kroku, tak jak producent sobie tego życzy. Dobra, czyli są wytyczne co do przygotowania tej powierzchni do malowania i tak dalej. Powiedz mi, na jakich powierzchniach można to robić, bo ja Ci przywiozłem tak naprawdę chyba wszystko stalowe. Czy były jakieś aluminiowe elementy? Mamy aluminium, mamy żeliwo, mamy stal, mamy... Znaczy to tak z tego, co Ty przywiozłeś. Tworzyw chyba żadnych nie mieliśmy, aczkolwiek na tworzywa również można kłaść Ceracode. No,
Temat jest tak naprawdę, ja też nie będę wchodził w szczegóły, co, jakie linie, w jakich temperaturach się wygrzewa i tak dalej, bo są linie, które wygrzewa się w piecu, są linie, które wysychają na powietrzu. Generalnie Cerakote można położyć prawie na każdy materiał, i na kompozyty, i na tworzywa, i na metale wszelkiego rodzaju. Tutaj de facto kluczem jest przygotowanie. No dobra, no bo tutaj jest taki element, który w miarę newralgiczny był i teraz powiedz mi, jak sam proces nakładania tej powłoki wygląda? Ty to oczyszczasz, potem to, nie wiem, nakładasz pistoletem tą powłokę, to jest jakiś proszek, czy to jest... Nie, powłoka jest nakładana w formie płynnej pistoletem. W płynnej formie. Tak. I później jest jakieś wygrzewanie w piecu, czy to samo wysycha? Jak to wygląda? Ten element, który trzymasz w ręku, generalnie tego typu elementy do nich zazwyczaj stosuje się farby, które schną na powietrzu. Okej. Dlatego, że tego elementu nie chcielibyśmy mieć w piecu. No dobra, to jaka jest przewaga tej powłoki nad na przykład, nie wiem, farbą w sprayu czarnym matem, bym sobie to prysnął i by pewnie wyglądało prawie tak samo, nie? Wyglądałoby prawie zupełnie inaczej. No dobra. Tak, przede wszystkim odporność na wysoką temperaturę, na bardzo wysoką temperaturę. Śmiem zaryzykować stwierdzenie, że w tej chwili ta część pokryta Cerakote jest pod kątem wytrzymałości termicznej najmocniejsza z całego tego detalu, który trzymasz w rękach. Dobra. Poza tym odporność na uszkodzenia mechaniczne, bardzo istotna kwestia, odporność na chemię, nawet bardzo silną chemię. Czyli z doświadczenia przede wszystkim na detalach aluminiowych i przede wszystkim w porównaniu do anody, no ogromną przewagą Cerakote'u jest to, że można stosować silną chemię do czyszczenia i to nie powoduje jakichś przebarwień, odchodzenia tej powłoki potem. Ona po prostu jest mocno pancerna. No w dużym skrócie tak to można ująć. Czyli odporna jest na te wszystkie oleje, benzyny i tak dalej, rozpuszczalniki, tak? To wszystko nie będzie z tym problemu. No właśnie, no bo oprócz tych powiedzmy drobnych detali, no tutaj jest kawałek skrzyni biegów, więc to też będzie narażone pewnie tam na jakiś olej i tak dalej. Jest jeszcze jeden, przepraszam, ci się wetnę. Tak. Jedna istotna kwestia, którą często się pomija, która w praktyce w eksploatacji samochodów, motocykli, takich sprzętów, do których detale zwykle robimy, jest bardzo istotna. Utrzymywanie tego później w czystości. To jest powłoka na bazie ceramiki plus polimerów. Ceramika robi w niej to, że brud się po prostu nie klei. Więc no co, będzie łatwiej mieć to czyste po prostu? Tak, tak. Dużo łatwiej to utrzymać w czystości niż... Dobra wiadomość, bo ja nie lubię strasznie sprzątać, więc... To tak jak ja. To jest dobra wiadomość, bo oprócz tych detali małych przywiozłem Ci też blok silnika, nie? Tak jest. I jedna rzecz mnie martwi, jak już powiedziałeś o tym piaskowaniu. Kurde. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, no bo wszystkie kanały smarujące od chłodzenia, dużo tam tego piachu jest. Niestety trochę jest. I piachu, i pyłu. No tutaj... Dlatego istotne było, żeby te silniki trafiły jeszcze przed obróbką, a nie po obróbce na proces. No tak, to już wcześniej jak rozmawialiśmy telefonicznie, to tak się umówiliśmy, że przed obróbką do Ciebie, bo ta powłoka jest na tyle wytrzymała, że nie powinno być problemu raz z tą chemią, która później jest używana do mycia tego bloku po obróbce. Dwa z tym, że no tam może gdzieś go troszkę uderzą przy okazji przekładania na te różne maszyny i tak dalej. Dobra, to teraz, żeby się tego piachu pozbyć, bo to podejrzewam, że nie jest pierwszy blok, który robiłeś. Nie pierwszy. I na razie nie było reklamacji. Nie było. Okej, dobra, to jest pocieszające. Swój blok też robiłeś? Nie, swojego bloku nie robiłem. To jest, no dobra, to jest podejrzane. Swojego bloku nie robiłem, no nie robiłem tego, który teraz jeździ w samochodzie, następny już zrobię, ale robiłem tłoki. Robiłeś tłoki? Robiłem tłoki, które jeżdżą w moim samochodzie torowym. Tak? I tak co, jest. i nadal ta powierzchnia na nich jest, tak? W sensie to... Ciężko powiedzieć, bo na szczęście jeszcze nadal są w środku. Okej, dobra, jeszcze żaden nie postanowił wyjść. Natomiast mamy, no to jest, myślę, że o tym warto wspomnieć, bo no Cerakote ma produktów różnych na bazie tej ceramiki całą masę. No w tym przypadku na sam tłok mamy dwie różne linie produktów. Mamy na płaszcz tłoka. Okej. Na płaszcz tłoka mamy powłokę zmniejszającą tarcie między metalem a metalem. Czyli można uzupełnić sobie tutaj na tych bokach tak zwanych tą powierzchnię taką ceramiczną, bo tłoki ją najczęściej mają, nie? Tak naprawdę ja tu akurat mam tłoki, które czekają w kolejce.
O, właśnie o to usuwa chodzi. się w ogóle do zera pierwotną powłokę. Tym samym ścierniwem, którym zawsze operujemy, ono jest bardzo mało abrasywne. Bardzo niewiele zbiera tak naprawdę materiału. Chodzi głównie o to, żeby nadać mu po prostu odpowiednią matową strukturę. Potem na to natryskujemy Cerakote, wygrzewamy i mamy płaszcz tłoka i osobna linia produktu jest na denko tłoka, który tworzy barierę termiczną. Testy na ten temat można znaleźć w internecie. No Robi to ogromną różnicę. Robiłem dla klienta powłokę do motocykla, w którym miał to już sprawdzone, że zapobiega spalaniu stukowemu. Zapobiega spalaniu stukowemu? W przypadku jego motocykla, dlatego że miał hotspoty na tłoku fabrycznie. No, Moto rozumiem, Guzzi bodajże, jakiś taki rozumiem. włoski sprzęt. To ciekawe. Taka ciekawostka. No No, to... sam nie byłem przekonany do tego, no, powiedział, że już to robił i że po prostu że musi to do działa. następnego motocykla zrobić dokładnie No to dobra, samo. czyli cały Cerakote to nie jest jeden produkt w różnych kolorach tak naprawdę, tylko mówimy tutaj o gamie produktów, które Tak jest. trzeba wiedzieć, który gdzie można zastosować, tak? Tak można to Czyli są określić. pewnie odporne bardziej na temperaturę i tak dalej. Czy powierzchnia Tak. też ma znaczenie? Jaki produkt stosujesz? Powierzchnia ma znaczenie o tyle, że no, trzeba dobrać odpowiednio linię produktów pod konkretną powierzchnię. No nie, na przykład jak robimy tworzywa, no to wiadomo, że nie można zastosować linii produktów, w której co prawda jest największy wybór kolorów, ale trzeba wygrzać element pokrywany do 150 stopni Celsjusza, no bo większość plastików się rozpłynie. A któreś z tych detali były wygrzewane? Czy to wszystko zrobiłeś? Te były wszystkie malowane linią schnącą na powietrzu. Okej. Glacier odporną do, to jest swoją drogą też istotne, do około 1000 stopni Celsjusza. Na moim aucie mam tą dokładnie linią wymalowany cały układ wydechowy. No od dobra, czyli kolektorów kolektory do też by końca. to wytrzymały. Tak Na jest. kolektora nie przywiozłem, więc niewykluczone, że do Ciebie wrócę na przykład z kolektorem. Bo Zapraszam. nie wiedziałem, że to jest tak odporne na temperaturę. Szczerze mówiąc, to Jest do tej pory linia- do końca nie wierzę, ale chętnie sprawdzę na kolektorze. Możemy potestować, możemy potestować. Ja u siebie, no na swoim samochodzie testowałem, nic się z tym nie dzieje. Dodatkowo, no też nie ma co opowiadać, że to jakąś nie wiadomo jaką barierę termiczną tworzy na układzie wydechowym, bo to nie jest tak, że jak masz wymalowany tą ceramiką wydech, to gasisz auto i łapiesz za wydech i się nic nie dzieje, prawda? Ale ona też obniża o te kilka stopni, no i wygląda trochę inaczej niż... Nie no, wygląda to super, szczególnie te tematy, bo wiem, że tutaj masz jakiś detal w połysku zrobiony. Też ciekawe rozwiązanie, nawet nie wiedziałem, że w połysku można to robić. To jest eksperyment trochę tak naprawdę poza tym, co rozpisuje producent w kartach technicznych, co piszą o swoich produktach i zalecenia, jakie stosują, to trochę się poza tym bawię we własnym zakresie, sprawdzam, co można zrobić, co zadziała, co nie zadziała. Też tyle, że no to jest już też detal do mojej zabawki, gdzie A, czyli ćwiczysz sobie jeszcze. ćwiczę, sprawdzam co można, ile się da i czy wszystko zgodnie z wymaganiami, że tak powiem, żeby potem nie ryzykując, że tak powiem, na podzespołach klientów, bo tutaj... Powiedz mi jeszcze jedną rzecz, bo tak jak widzę, tutaj była korozja, nie? Na tym elemencie. Tak jest. I sama ta powłoka, ona tutaj całkiem ładnie to wszystko kryje, tylko ona musi być mega cienka, bo w ogóle nie wypełnia tych rzeczy. Tak, tego trzeba być ubytków, świadomym, decydując się na pokrywanie czegokolwiek Cerakote. To nie jest powłoka, która tak jak farba proszkowa zaleje, wypełni gdzieś tam niedoskonałości na materiale, wychodzi wszystko. Tak naprawdę jak mamy, czekaj, że tutaj nie mamy chyba detali jakichś tam, na tych kółkach powinno być widać. Zobacz, każdy element, każde Nawet miejsce, rysa gdzie jest tutaj była jakaś jakaś, ryska, nie? jakieś zacięcie, to wszystko wychodzi. Także on To jaka jest grubość tej powłoki? Ile to jest tam? to jest przedział od kilkunastu mikronów do kilkudziesięciu, w zależności od linii, jak grubo się to położy. Generalnie to powyżej, w przedziale tam powyżej 40-50 mikronów to już zaczyna płynąć, więc trzeba też ostrożnie natryskiwać. No dobra, czyli takie elementy, które mają gwinty,
ten akurat nie ma, nie wiem czemu, może już rezerwowany. Ale to nie powinienem mieć takich problemów jak w przypadku tam tej powłoki, tej farby proszkowej, że trzeba to wszystko poprawiać i tak dalej, bo ta jest na tyle cienka, że na te gwinty nie powinno mieć. Nie ma prawa być żadnego problemu z tym. To jest też duży plus, powiedzmy, że stawiający gdzieś tam Cerakote w podobnej kategorii co Anoda, praktycznie nie mamy tutaj wpływu na tolerancję między częściami. A, no to super, bo to Anod Sprawdzałem gwinty do M4. M4 jeszcze wchodziły bez problemu, bez gwintowania, nie, no to proszę cię, M4 to... po pokryciu. To jest samochód z lat 70. Tu nie ma takich, to nic poniżej szósteczki nie znajdziesz. Także spoko. Tutaj są jakieś gwinty. No ale wygląda to dobrze, nie? Generalnie nic tutaj nie tam. Powierzchnie podłożyska, jakieś przylgnie, jeśli byś sobie życzył, to oczywiście można kryć, tak jak rozmawialiśmy, moim zdaniem w 99% przypadków po prostu nie ma takiej potrzeby. Testowałem różne rozwiązania, przez X czasu zabezpieczałem, trenowałem na swoich zabawkach. Nie było nigdy żadnego problemu, żeby na przykład wprasowywać łożyska gdzieś tam w jakieś gniazda, które były pokryte Cerakote, także mówię, to są mikronowe różnice, także nie ma tutaj też często co sobie komplikować życia. Też moja przekładka Niemiec ze skrzynią, a silnikiem. Super. No dobra, żebym wiedział, to bym się lepiej do tego przygotował, szczerze mówiąc. No bo na przykład tutaj to się nie przyłożyłem do prostowania tej blachy, nie? No tutaj niestety na to proszek chyba też by dużo nie pomógł. Czyli można się było przyłożyć. Kurde, no niestety nie miałem jej w lepszym stanie. No dobra, zobaczymy, jak nie, to jak będzie mnie bardzo irytowała, to jeszcze ją wyprostuję i najwyżej jeszcze raz do Ciebie przyjadę. A poza tym zobaczymy, jak wytrzyma młotkowanie. Nie ma problemu. Możemy od razu potrenować, jakiś młotek znajdę. Nie, to za ładnie wygląda. Daj mi sam to popsuję, No dobra, słuchaj, pakujemy te graty. Rachunek mi wystawisz, nie powiem ile. No i tyle, no. Mam nadzieję, że wszystko to, co mówisz, to jest prawda i się sprawdzi. Też mam taką nadzieję. Mam nadzieję, że nie będziesz do mnie dzwonił z reklamacją. Tylko z następnymi detalami. A jak będziesz do mnie dzwonił z reklamacją, to też zrobimy tak, żeby było dobrze. O, mój rozrusznik nawet jest tutaj. Bardzo dobrze. W środku też go zabezpieczyłeś? W środku był zabezpieczony, przede wszystkim po zwojach tam. No dobra. To już taki eksperyment był, mówię, dobra, zobaczymy, co z tego wyjdzie. No. Nawet nie mam w nim za dużo piachu. Idealnie, super, bardzo Ci dziękuję. Dziękuję bardzo, polecam się. Dobra, zobaczymy, jak ten mój eksperyment z tą powłoką się sprawdzi, bo podobnie jak z galwanizacją nie miałem z tym wcześniej do czynienia, ale i na rynku nie jest wiele osób, które o tej powłoce mogłyby się wypowiedzieć. Dlaczego się na nią zdecydowałem? Przede wszystkim dlatego, że jest odporna na wysokie temperatury i jest mega cienka, więc wszystkie te detale w komorze silnika czy przy silniku, gdzie też grubość tego detalu jest istotna, no i oczywiście wszystkie te detale są narażone na wysoką temperaturę, zdecydowałem się właśnie na tą powłokę. Mam nadzieję, że to nie był błąd, no ale oczywiście kto nie eksperymentuje, ten nie wie, więc obserwujcie, jak to wyszło już w samochodzie, czy to naprawdę działa i tyle. Jeżeli chcesz prenumerować magazyn Classic Auto, zapraszamy na stronę www.classicautomag.pl/sklep. Link znajduje się w opisie tego odcinka.